Cześć, witaj na kanale Freak Toys. W dzisiejszym odcinku zrecenzuję figurkę jednego z najpotężniejszych czarodziejów Śródziemia, który zwołał drużynę pierścienia w celu jego zniszczenia. Oto Gandalf Szary. Zapraszam na recenzję. Ale zanim jednak przejdziemy do właściwej recenzji tej figurki, rzućmy na początek okiem na opakowanie, które praktycznie nie różni się niczym od tego, co do tej pory mogliśmy znaleźć w tej serii. Na górze znajdziemy oczywiście logo producenta, czyli firmę Diamond Select Toys. Poniżej znalazło się transparentne okienko, przez które widać naszą figurkę wraz z załączonymi do niej akcesoriami. Natomiast na samym dole znajdziemy logo filmu Władca Pierścieni oraz grafikę przedstawiającą nam 3 postacie z tego filmu. A jest to Gandalf Biały, Sauron oraz Frodo. No i na koniec znalazło się też imię tego oto bohatera. Jeżeli obrócimy to opakowanie na bok, to tutaj znajdziemy kolejne logo filmowe, natomiast na odwrocie tego opakowania dowiemy się, że jest to już seria 4, w której w skład wchodzi właśnie Gandalf oraz Uruk-hai Ork. Do tej pory mogliśmy znaleźć tutaj też figurki takie jak Frodo, Nazgul, Gimli, Legolas, Aragorn, Ork z Mori, a także wielką figurkę Saurona. Wszystkie recenzje tych figurek znajdziesz już na moim kanale, a więc serdecznie Cię do tego zapraszam, a tymczasem otwórzmy to opakowanie i sprawdźmy, jak figurka prezentuje się bez niego. A tak oto nasza figurka prezentuje się zaraz po wyciągnięciu z opakowania. Jak wiemy, figurki od Diamond Select Toys z filmu Władca Pierścieni tworzone są w skali 7 cali, ale sprawdźmy zatem, jak to przełożyło się na wysokość figurki w centymetrach. Otóż Gandalf mierzy dokładnie 18,5 cm. Dla porównania przygotowałem dwie inne figurki w 2 różnych skalach i będą to postacie związane z magią. Pierwszą z nich będzie 6-calowy Doctor Strange z serii Marvel Legends od Hasbro, natomiast drugą figurką będzie 7-calowy Doctor Fate od McFarlane Toys z serii DC Multiverse. I tutaj już widać, że figurka Gandalfa świetnie wpasowała się w skalę 7-calową, ponieważ jest praktycznie równy z Doktorem Fate'em. Oczywiście w tej recenzji nie mogło zabraknąć porównania z pozostałymi członkami drużyny Pierścienia, a są to Pippin oraz Merry, Aragorn, Frodo, Legolas oraz Gimli. Do pełni składu brakuje nam już tylko 2 postaci, a są to Sam oraz Boromir. Ale spokojnie, te figurki już czekają na swoją kolej, jeżeli chodzi o recenzję. Także koniecznie zasubskrybuj kanał, aby tego nie przegapić. Nasi bohaterowie wielokrotnie musieli zmierzyć się z siłami ciemności, więc i takich w ostatnim porównaniu tutaj nie mogło zabraknąć. Oto Nazgul, Ork z Mori, Gollum oraz Sauron, którego recenzję prawdopodobnie przegapiłeś, ale nic się nie stało, możesz ją nadrobić w każdej chwili na tym kanale i serdecznie Ci ją polecam. Do figurki Gandalfa dodano sporo ciekawych akcesoriów, takich jak para dodatkowych wymiennych dłoni służących do trzymania następnych dodatków, którymi są pięknie wyrzeźbiony i pomalowany srebrny miecz, który również posiada swoją pochwę, ale ona na stałe przytwierdzona jest do figurki, więc nie traktuje jej jako osobnego akcesorium. Poza mieczem znajdziemy tutaj kultowy czarodziejski kij, którego malowanie świetnie imituje drewno. W filmie Gandalf trzymał w nim swoją fajkę do palenia fajkowego ziela, ale tutaj tego zabrakło. Kim byłby czarodziej bez swojego szpiczastego czarodziejskiego kapelusza? To akcesorium niestety lubi spadać z głowy figurki i ledwo się na niej trzyma. Na koniec została nam brązowa torba na ramię, która niestety się nie otwiera. Aby prawidłowo ją zawiesić, trzeba wyczepić głowę i pelerynę, co może być dosyć problematyczne, bo głowa bardzo ciężko schodzi ze stawu kulkowego umieszczonego w szyi. Polecam na początek wsadzić ją do gorącej wody, to powinno pomóc ją ściągnąć. A więc pod względem akcesoriów ten zestaw jest dosyć dopieszczony i Diamond Select świetnie spisało się pod tym względem. Podobnie jest z wyglądem samej figurki. W filmach w rolę Gandalfa wcielił się Ian McKellen i uważam, że twarz figurki dobrze go reprezentuje. Znajdziemy tutaj długą i szarą brodę, a także podobne do niej włosy na głowie. Warto tutaj też zwrócić uwagę na detale i malowanie twarzy, które oddają zarówno mądrość, jak i tajemniczość tej postaci.
Strój czarodzieja został również dosyć precyzyjnie odwzorowany. W większej części jest to szara szata z wyraźną strukturą materiału, przepasana brązowym skórzanym pasem, do którego przytwierdzono wspomnianą wcześniej pochwę na miecz. Ta najbardziej wyróżnia się tutaj kolorem niebieskim oraz srebrnymi zdobieniami. Długie rękawy posiadają niestety podobny problem jak te u Nazgula i ograniczają ruchomość dłoni oraz umieszczanie w nich akcesoriów. Szata posiada rozcięcie od pasa w dół, co pozwala nam zobaczyć prawą nogę. Spodnie różnią się delikatnie kolorem od reszty ubioru, ale zdecydowanie bardziej przyciągają tutaj uwagę wysokie brązowe związane buty. Plecy osłonięte są przez długą pelerynę z kapturem, którego również nie da się niestety nałożyć na głowę, ale za to wygląda świetnie. Specjalne malowanie na dole peleryny przypomina ubrudzenie, co jeszcze lepiej wpływa na wygląd tej figurki. Jak widać, Diamond Select spisało się po raz kolejny przy detalach i malowaniu. Gorzej za to może być z pozowalnością, do której teraz przejdziemy. Jeżeli chodzi o pozowalność tej figurki, to może ona być delikatnie ograniczona. Jeżeli chodzi o głowę, to jak widzimy przez tą długą brodę oraz długie włosy, te ruchy są naprawdę tutaj minimalne. Jeżeli chodzi o ramiona, moglibyśmy je obrócić o 360 stopni, ale ta peleryna też nam w tym przeszkodzi, chyba że ją ściągniemy. Ramiona też możemy unosić od i do ciała, poza tym możemy zginać w łokciu, tutaj mamy tylko pojedynczy staw, ale dzięki niemu również możemy obracać ramieniem na boki. Nadgarstki również są ruchome, ale tak jak wspominałem wcześniej, te długie rękawy to też troszeczkę ograniczają. Ale można by było obrócić nadgarstkiem dookoła oraz pochylać w przód i odchylać w tył. Talia ruchoma jest tylko w pasie i mamy tutaj staw kulkowy, dzięki któremu możemy obracać talię na boki. Natomiast jeżeli chodzi o pochylanie na boki czy w górę, w dół, tutaj też jest bardzo kiepsko. Jeżeli chodzi o nogi, to jak widzimy przez tą szatę, lewej nogi praktycznie nie ruszymy za dużo, natomiast jeżeli chodzi o prawą nogę, to możemy ją unosić do góry, w tył tylko delikatnie. Poza tym możemy obracać w udzie, zginać w kolanie, tutaj również mamy tylko pojedynczy staw. I na koniec zostały nam ruchome stopy, a więc na boki, góra i dół. I to tyle, jeżeli chodzi o pozowalność. Jest dosyć kiepsko, ale to głównie przez ten kostium. Podsumowując, figurka Gandalfa prezentuje się niesamowicie pod względem detali i malowania. Poza tym dodano tutaj sporo akcesoriów wartych uwagi. Jedynie pozowalność wypada słabiej i to obniży nam ocenę, która moim zdaniem i tak jest dosyć wysoka, bo dam tutaj 8 na 10. Jeżeli nie planujesz za dużo bawić się tą figurką, a jedynie ustawić ją na półce z resztą drużyny Pierścienia, to zdecydowanie warto ją kupić, bo bez Gandalfa nie ma drużyny Pierścienia. Kolejną figurką w tej serii jest Uruk-hai Ork i coś czuję, że tamta figurka wypadnie o wiele lepiej. A więc zostaw łapkę w górę, subskrybuj kanał i do zobaczenia w kolejnej recenzji. Cześć!